Witajcie telewidzowie! My już zmieniliśmy miejscówkę, nie jesteśmy w Birmingham, teraz jesteśmy w Burton-on-Trent. Mieliśmy 2 fajne dni, więc 2 dni pogrillowaliśmy, posiedzieliśmy, także było przyjemnie, miło. Trochę ludzi odwiedziliśmy, trochę ludzie nas odwiedzili, także super. Idziemy teraz na jakieś zakupy, bo też po to tutaj przyjechaliśmy. Zrobiliśmy szybki spacer po TK Maxxie i zgłodnieliśmy, nie zrobiliśmy jeszcze żadnych zakupów. Oczywiście w Anglii to ryba i frytki, zobaczymy kiedy nam się znudzi, drugi dzień jemy. I pani pyta, mała ryba czy duża? Marika mówi, nie wiem. A to okazało się, że to jest mała ryba. Wracaliśmy z Primarka, wydała Marii trochę pieniędzy, ale przy okazji znalazła znowu na ulicy siano. Ile to jest? 2? Nie, jedynka. 1 pence. Nie zrobiliśmy za wiele w Anglii, ale za to popróbowaliśmy trochę smaków. Także dzisiaj też idziemy na randkę, idziemy do indyjskiej restauracji, którą odwiedzaliśmy dość często, jak mieszkaliśmy tutaj. A jak indyjska randka, to i włoskie wino. Tak, tutaj jest taka restauracja, że można sobie wnosić swój alkohol. Restauracja nazywa się Manzil Gold. Idziemy do środka. Jesteśmy już w środku, muzyczka gra. Wino postawiliśmy na stół i pan zaraz nam naleje. Jak to w dobrej restauracji. Serwetka idzie na kolana. Żeby się nie zalać. Złożyliśmy zamówienie, trochę to nam trwało tym razem. Zapomnieliśmy trochę z menu. Musieliśmy dopytać, ale już wszystko mamy i czekamy. A w międzyczasie... Kelnerem nie byłem, narobiłem kropek. Ach tam. Nasze zdrowie. Nasze zdrowie. Dostaliśmy, no to jeszcze nie jest przystawka, papadumy z takimi sosami. Tutaj jest cebula, tutaj jest jakaś pasta, także smacznego. Ja już zjadłam swój pierwszy i po prostu to jest orgazm buzi. To jest, do tego się nie da opisać. Najlepsza. Takich smaków to nawet w Indiach nie było. Dlatego tutaj przychodziliśmy. Za każdym razem świętowaliśmy jakieś nasze, nie wiem, urodziny, imieniny, wszystkie randki tutaj były. Zawsze indyjskie. Przyszły nasze startery, ja mam tutaj specjał tego miejsca. Marcin zamówił sobie jakiś mix dań. Mix kebab, wszystko wygląda apetycznie. Jejku, jakie to było dobre, ja chcę jeszcze. U Marcina też już pusto na talerzu. Ja bym mogła zostać tylko przy papadumsach i przy starterze. Ale ja nie wiem, czy ja zmieszczę całe danie główne. Ja też nie wiem. Ja już trochę czuję tak, że jeszcze zjadłem 4 pierogi przed przyjściem. Przyznam się. Marika tak nakręciła makaron kelnerowi, że uwielbia papadumy, więc dostaliśmy jeszcze 2. Powiedział, powiedział dzisiaj na niego idzie. O matko, ja je uwielbiam z tymi sosami. O nie. Przyszły nasze dania główne. To jest moje, to jest Mariki. Do tego mamy naan bready z garlikiem, także świeżutki z pieca. Lepsze niż w Indiach. Są tak uprzejmi, że Marika chciała trochę bardziej ostre, to zabrali Mariki danie, doprawili i też nam się wydaje, że dorzucili trochę nawet mięsa. No, ale tutaj jest pięknie. Po prostu jak będziecie w Burton-on-Trent, to tylko w tej indyjskiej. Jak było mało, to teraz aż gluty lecą z nosa, takie ostre. Dobra. Ojej. Dostaliśmy jeszcze lody na deser. Porozmawialiśmy sobie z właścicielem, dostaliśmy jeszcze całą torbę jedzenia. Papadumsy nam załadowali. To jedzenie, które nam zostało, to oczywiście nasze, ale pan jeszcze nam dołożył tutaj ryżu, kelner. No bardzo miło, porozmawialiśmy z właścicielem, także wszystko wiemy. Jeszcze dali nam dodatkowych tych sosików, które my uwielbiamy. Tak. Nie no, dzisiaj to mistrzostwo. Dobry wieczór. I co najważniejsze, że zapłaciliśmy za to całe jedzenie 32 funty. Taki, no to jest 160 zł. No to na te warunki naprawdę nie jest dużo, na te trzydniowy posiłek. Tak, z tym co my wszystko mieliśmy. Tak jakbyśmy wzięli sos i papadumy, to by wyszło nam około 9,90 było danie. Tak, z które podobna cena by była. To byłaby podobna cena bez startera i bez jeszcze papadumów. A tak, to papadumy jeszcze mieliśmy i jeszcze starter. A ten waniliowe lody na koniec. I waniliowe lody. Nie no, słuchajcie, no... Jak na indyjskie w Burton, no to tylko do Manzila Gold. Tylko, słuchajcie, tylko ja tutaj rezerwuję samolot, nie wiem, za miesiąc. Jak będziemy gdzieś lecieć, to przez Anglię. No i przez Barton i tutaj tylko do tego przez indyjskie. Ja już my od początku, nie pamiętam od kiedy my mówiliśmy już, że chcemy tutaj przyjechać. I to był dobry wybór, żeby pójść przynajmniej skorzystać z tego indyjskiego. I mamy jeszcze na śniadanie. Tyle było tego indyjskiego jedzenia, że nam starczyło jeszcze na śniadanie. Do tego mamy kefir i pierogi, usmażyliśmy sobie polskie. Witajcie telewidzowie z naszej przedostatniej części podróży dookoła świata. Jesteśmy na lotnisku w East Midlands w Anglii i lecimy dzisiaj do Niemiec. Mamy już wszystko, jak widzicie, z małymi plecakami lecimy.
bo dzisiaj wysłaliśmy duży karton, ponad 20 kg do Polski. Od razu wiadomo, że jesteśmy w Anglii, wyciągnij z bagażu. Jesteśmy już w środku po odprawie, idziemy zobaczyć do saloniku, ale tutaj są limitowane miejsca, więc nie wiem, czy wejdziemy. Okazało się, że wszystko w porządku, mogliśmy wejść, ja to jestem głodny. Zaraz coś znajdę dla Ciebie. O proszę, są piękne ziemniaczki, są kurczaki. No po angielsku tutaj coś w cieście. Biorę na pierwszy strzał 2 kurczaki, fasolka i ziemniaki. Niestety nasz lot dzisiaj jest... Na początku powiedzieli, że będzie godzina 40, teraz jest godzina 20 opóźnienia. Ale idziemy już pod bramkę i mamy nadzieję, że zaraz wylecimy. Oczywiście mamy plecaki za duże, więc trochę się przypakowaliśmy. Zaraz będę musiał założyć coś na siebie, ale no chyba o te kilka centymetrów się nie doczepi. Widać, Marika, że wróciłaś z podróży dookoła świata od razu. Marika już ubrana w ciuchy, saszeta. Tutaj mamy jeszcze w poduszce sporo ciuchów. No z 2 kg tam wlazło. I moja tutaj tak. ma nowy outfit. Ja mam jeszcze tutaj spodnie z tyłu. Już nie będę zakładał, tylko tutaj schowam i będzie też ich widać. Już wołają nawet po niemiecku, że mamy iść. Samolot jeszcze nie wylądował, ale oni specjalnie tak wołają, żeby wszystkich wepchać. I tylko samolot wyląduje, my wsiadamy i lecimy. Mamy godzinę 20 opóźnienia, ale już stoimy w kolejce. Tak, zaraz wsiadamy, myślę, że z 15 minut i wylecimy. To będzie jakieś 1,5, trochę więcej opóźnienia. Nadrobi jeszcze na trasie. Mari mówi, żeby to ogarnęła lepiej, bo taki burdel na tym lotnisku. Wsiadamy jako ostatni, nikogo już nie ma. Pilot gotowy, silniki no jeszcze nie rozgrzane, ale zaraz będziemy startować. Wylądowaliśmy w Berlinie, tak zapieprzał, że mamy tylko 20 minut opóźnienia. Jesteśmy już na lotnisku, przed nami bramki, żeby zeskanować paszporty. Odprawa paszportowa przeszła bardzo gładko, ale zobaczcie, jakie surowe lotnisko tutaj, sam beton. Jakbyśmy chodzili jakimiś tunelami. Bardzo szybko poszło, jesteśmy już na zewnątrz, kierujemy się na metro. SK to metro? Czy taka kolejka? Tramwaj. Tramwajem, tak. Będziemy jechać tramwajem do centrum z jedną przesiadką. Co dziwne, chcieliśmy skorzystać z łazienek. Nie ma, słuchajcie, na tym terminalu ani jednej łazienki, jak przyszliśmy odprawę. Nie wiem, jak to możliwe. Idziemy sprawdzić, czy na jedyneczce będzie toaleta. Oby było. Tu już wygląda to już lepiej, coś się dzieje. Są? Oj, dobrze. Kupujemy bilety na tramwaj. Zobaczcie, nawet jest polski bilet. Kupujemy takie bilety, że możecie jechać do stacji końcowej, której chcecie. Przez 2 godziny macie polski czas. Język, nie polski bilet. Polski bilet powiedziałem, no to polski język. Przyjechaliśmy metrem na pierwszą stację, w sumie pierwsza przesiadka. Przesiadamy się w S8 i jedziemy dalej. Gdybyście w Berlinie byli, to pamiętajcie, że bilety automatycznie nie są skasowane i trzeba je skasować w takim kasowniku, który Marcin ma zaraz pokaże. Tak, czymś takim. Widzieliśmy, że ludzie nie skasowali i jak wejdzie kontrola, to będzie mandacik. Jest nasz kolejny tramwaj, metro, wsiadamy, jedziemy. Dojechaliśmy już na stację końcową. Zobaczcie, Berlin cichy, spokojny, nic nie słychać. Czy my nie jesteśmy już pod polską granicą? Nie ma jak sklep na stacji, zobaczcie. Proszę bardzo, tu wszędzie alkohol piją. Jaka ładna stacja, pomalowana po jednej, po drugiej stronie. Jak ze starych filmów z Berlina. Takie stacje były. No właśnie, podobnie to wygląda. Być w Berlinie i nie spróbować na pierwszy strzał kebabca. Bierzemy, tutaj kolega nam przypieka go. Kraftowy, Mari, myślisz? Taka mielonka trochę, no ale nic, no tylko to ma, nie ma kurczaka, ale bierzemy. 6 euro, coś takiego kosztuje. Tutaj jest kebab, a zobaczcie, my naprawdę już jesteśmy blisko domu. Poznajecie? Kolega już tutaj szpadę naostrzył i zaraz będzie kroił mięso dla mnie. Ale bardzo dobrze to robi, zobaczcie jakie ruchy. Wziąłem na spróbowanie. Zobaczcie, kolega już mi robi w takiej bułce, jak w Polsce się robi. Tak wygląda nasz kebab za 25 zł. Sporo mięsa tutaj pan naciął. Sporo warzyw, widać świeże. A sos jeszcze mamy na górę. Sos przepyszny. Smacznego. Czosnkowy, smacznego.
Nie mieliśmy ze sobą euro, a okazało się, że można płacić dopiero od 8 euro kartą, a było 6 rachunek, więc pan powiedział, że zapłacicie 8, a ja wam oddam 2 w pilonie. Także mamy dwójeczkę. Musieliśmy się wrócić na stację i przejść na drugą stronę torów. Z tej strony tak samo. Lata 80. XX wieku. Jesteśmy na osiedlu jakimś i prawdopodobnie jesteśmy gdzieś na miejscu. Tu albo dalej. Witajcie z kolejnego dnia w Niemczech. Jak już wiecie, dzisiaj wracamy pociągiem do Polski. Spaliśmy tam u naszych znajomych. Fajnie było, pozdrawiamy. Jak oglądacie, to pozdrawiamy was. My idziemy teraz na tramwaj i jedziemy już na stację główną do Berlina. Jaka piękna inicjatywa na ulicach Berlina. O, bus przejedzie, zobaczcie. Ciuchy ludzie wystawiają, jak ktoś ma do oddania, no to tam widzę koszyki na buty, koszyki na jakieś koszulki, można to popowieszać na wieszakach i ludzie chodzą. Jak im coś pasuje, to sobie biorą. Właśnie tak mi się trochę Berlin kojarzył. Gdzieś w głowie miałem. Tutaj też, zobaczcie, budynki pomalowane. Ten tak samo, oczywiście graffiti pełno. Tutaj też był budynek pomalowany, ale widzę, komuś przeszkadzało i farbą to zalali. Na środku, jak się przyjrzycie, to widać wieżę w Berlinie, w centrum, ale my idziemy na metro teraz. Pociąg na stację główną stoi, ale my nie mamy biletu, więc poczekamy 2 minuty na następny. Kupujemy w takiej maszynie już na stacji. Bilety trzeba skasować, 3,50 euro jeden kosztuje, czyli około 15 zł. Jesteśmy już na dworcu głównym w Berlinie, zrobiliśmy jeszcze szybkie zakupy w Rossmanie, ale powiem wam, że ten dworzec główny w Berlinie, no to jak Niemiec zrobi, no to wygląda to dobrze. Spory, tutaj zobaczcie, są już pociągi, tam na górę wjeżdża się, pociągi jeżdżą w drugą stronę, także duża stacja. Zjechaliśmy dookoła świat, a zgubiliśmy się na stacji w Berlinie, szukamy, o tutaj znowu coś zamknięte, stąd się kiedyś jeździło do Warszawy. Zamknięte są, a raczej nie znaleźliśmy tablicy, skąd odjeżdżamy, o. Są tablice, ale nie wyświetla się na Warszawę. Marii wróciła do domu i też znalazła pieniądze, 5 euro już. Boże, byle co. Tak to musiało się skończyć. Kebaba na śniadanie dawno nie jadłem, ale bierzemy 2 i spadamy, bo zaraz wam powiem, co się stało. Jednak nie będzie kebaba na śniadanie, kupiliśmy jakieś kanapki. Wychodzimy z dworca, okazało się, że na Warszawę są jakieś remonty i pociągi nie jeżdżą z tego głównego, musimy iść na jakiś autobus. Tam widzę, stoją autobusy przed nami i prawdopodobnie nas dowiozą aż do granicy z Polską. Ale nie ma żadnej informacji, słuchajcie, na żadnej tablicy, że jest przesunięte, że coś. W aplikacji też nic nie jest pokazane, że normalnie odjeżdża pociąg. Tak, Także więc na informację musieliśmy pójść i dopiero pani nam powiedziała, że gdzieś tam autobusy stoją. widzę, że tutaj jakieś autobusy stoją, zaraz podpytamy, do którego tu wsiadać. Jest nasz autobus, jest, zobaczcie, dojedziemy na samą granicę. O, ale fajnie, znaczy fajnie i nie fajnie. Mieliśmy pociągiem jechać. Odjeżdżamy punktualnie, tak jak miał pociąg odjechać, tak odjeżdżamy autobusem. Lekko ponad 1,5 godziny i dojechaliśmy już do Frankfurtu nad Odrą i tutaj wsiądziemy w pociąg, którym pojedziemy już do Warszawy. Mamy szczęście jak zawsze, nawet na ostatniej stacji w Niemczech robią kebaby, także bierzemy jednego z kurczakiem. Oczywiście jak przejdzie płatność kartą. O mało znowu nie zjedliśmy kebaba. Wczoraj pamiętacie, pan nam wydał 2 za tego kebaba, a dzisiaj Marika znalazła 5, także mogliśmy zjeść, bo kartą nie można było zapłacić. No, taki los. No, przypadek? Nie sądzę. Czas na kebaba! Ale nie chcesz? Jak? Dobre sosy. No, koktajlowy najlepszy. Po 22 miesiącach wracamy do pociągu Intercity. Marii, jesteś brudna od kebaba. A, tak. My już zapakowani do przedziału i zaraz startujemy. Konduktor krzyczał przez radio, że jest wars, więc idę zobaczyć. Za piwo w takim warsie trzeba dać 16 zł. Pamiętam, jak ostatnio tutaj jechałem, no to było 12 albo 13. Za schabowego w warsie trzeba zapłacić 43 zł. Przekraczamy granicę i wjeżdżamy do Polski. Tutaj Odra płynie. Zobaczcie jeszcze z tej strony i tam już jest Polska.
Halo, halo telewidzowie. Właśnie opuściliśmy stację centralną w Warszawie i jedziemy na wschodnią, a jak wiecie, z stacji wschodniej startowaliśmy w naszą podróż dookoła świata. Także za kilka minut zrobimy ten krok i będziemy mieli zaliczony glob. Także emocji sporo. Tak, emocji sporo, jeszcze sami nie wiemy jak do końca to przetrawić, czy jesteśmy szczęśliwi, czy nam się płakać chce, co chcemy robić, to jest takie, wszystko jesteśmy takie zmieszane uczucia. Potrzebujemy kilku dni, mi się wydaje. No. Właśnie mijamy Wisłę, więc zaraz będziemy. Jedziemy zaraz tam na bulwary Wiślane. Tak. Nie no. Piękna podróż, dziękujemy, że z nami byliście, że wytrwaliście. Wiemy, że jesteście, większość z Was, jak nie od początku, no to później nadganialiście te filmy i byliście z nami, czy jesteście z nami mimo wszystko od początku. Dziękujemy za każde wsparcie, miłe słowa. Tak. Wiemy, że pytacie się, bo już się pytacie, czy będziemy dalej na YouTubie, co z naszym kanałem. Uspokoimy Was troszeczkę, tak. My się nigdzie nie chowamy. Będziemy planować dalsze podróże, także będziecie mieli co oglądać. Póki co potrzebujemy urlopu. Tak, dokładnie. Od podróżowania. Od Meksyku. Od Meksyku. Tak. Zregenerować siły, pomyśleć co dalej, przetrawić wszystkie te emocje, które były i wzmocnioną siłą ruszamy dalej w świat. Także wielkie dzięki za oglądanie. My jeszcze nie kończymy, tylko chcieliśmy tutaj z pociągu z Wami sobie pogadać, ale my jeszcze nie kończymy. Na stacji jeszcze się przywitamy pewnie z rodziną, także... A jeszcze jedno słowo powiem. Tak? Poznaliśmy tutaj taką mamę z dziećmi, z dwójką dzieci, których serdecznie pozdrawiamy. Gabryś i Julia. Mama w sumie nie wiem jak się nazywa, ale pozdrawiamy. Pozdrawiamy. No i tak mi się miło zrobiło, jak daliśmy nalepkę i ona mówi, youtuberzy, że no prawda, Dałaś to subskrypcję? oni, dałaś subskrypcję. To było takie miłe, aż łzy mi gdzieś tam się zakręciły. No takie niesamowite uczucie. Wyjeżdżając stąd nie planowaliśmy w ogóle czegoś takiego, a powstał taki projekt, którego nie zamykamy. Którego nie zamykamy, Jedziemy który dalej. będzie dalej trwał. Że jesteśmy z tego, myślę, najbardziej dumni. Tak. Także wielkie dzięki jeszcze raz. No i do zobaczenia za chwilę. Kończy się nasza podróż dookoła świata. Zaraz myślę... Mariczeka! Jesteśmy! Cześć, cześć, cześć! Cześć, cześć! Nareszcie Was poznałam. Dobra. Góra whisky. Chwila. Dobra, okej, dzięki. Jeszcze mam tutaj dwa. Dobrze, to Tak. Ja się Marikułka na chwilę. Tak? A bo Marko tu nie może ja. może. Idzie? Nie wypaliło. Ja mam dwa. A my się razem napijemy. Proszę bardzo. A my się z jednego napijemy. Dziękujemy. Zdrowie. Ze szczęśliwą podróż właśnie.
Słuchajcie, drodzy telewidzowie, u nas przygotowania do wyjazdu pełną parą. Marcin jest u siebie, kompletuje swoje rzeczy. Ja jestem w Warszawie i kompletuję swoje rzeczy. Dzisiaj jeżdżę Decathlon Action i jakieś tam inne rzeczy, bo wyczaiłam jakiś fajny taki plecak, który by nam się przydał na mniejsze wycieczki. No ale już go tam nie było. Za to kolczyki jedne świąteczne, drugie świąteczne. Jeju, ja to nie mogę chodzić po tych sklepach, bo ja bym wykupiła od razu pół sklepu. No, skończyło się na jakichś tam drobnostkach, ale jeszcze nie mamy, znaczy już mamy jesień, no do zimy jeszcze daleko, a ja już w zimowym klimacie. No a my teraz znowu wyjeżdżamy w październiku, także nie będzie kiedy się cieszyć tym świątecznym klimatem. Przyjechałam do domu i pochwalę Wam się tymi moimi łupami, które dzisiaj udało mi się zgarnąć. Piękne kolczyki, no nie wiem, czy już nie zacznę, znaczy się w nich teraz chodzić. Drugie też mi się bardzo podobają. Choinki, no choinki to i cały rok mogę nosić, co? Nie, ale te to są świetne, jeszcze tak sobie troszkę ten dźwięk dają, więc w ogóle fajnie, no świetne, no świetne. No dobra, pomijając, ręcznik taki za Action udało mi się dorwać, 50×100, no nie jest duży, właśnie fajny, bo te co my ostatnio mieliśmy to były zdecydowanie za duże. Ten kosztował około, jeśli dobrze teraz pamiętam, tak, 8,99. Do tego taki organizer. No wiecie, ja miałam torebki, pewnie kto tam nas obserwował to wie, miałam często torebki, ale stwierdziłam, że sprawdzę to, jak się sprawdzają organizery w torbie. Może nie będzie takiego, tych torebek też często nie wiedziałam co gdzie jest, później już zaczęło mnie denerwować. Zobaczymy, jak tym razem się te organizery sprawdzą. To kosztowało niecałe 18 zł. Taki plecak udało mi się dorwać, to ma 20 litrów, jeśli się nie mylę, tak, 20 litrów. Miał być podręczny, ale jest trochę za duży na ten podręczny, wiecie, ten darmowy do Ryanaira czy Wizara. 48 cm, 33,17. No ale nie trzeba go upychać. Taki na tygodniową wycieczkę, myślę, gdzieś tam nam się przyda. Na laptopa i rzeczy będzie jak w sam raz, a do samolotu jak będzie trzeba, to nie będzie trzeba go upychać tak bardzo. 42 zł, tam ta cena. No i takie cudo mi się udało znaleźć. To jest bardziej plecak przeznaczony dla Marcina. No niestety nie ma tu tych pasków na biodra, na czym ubolewam, zresztą tamten drugi też nie ma. Ten kosztował już 69,95, też w Action. No jest pojemny, widać, że już jest duży, ale jak go się tu ściągnie, coś takiego, co już Marcin miał, ten czerwony, no to robi się nam, wiecie, wąski plecak, który też może posłużyć nam jako podręczny, ten za który nie płacimy po prostu w Wizarze, Ryanerze i tak dalej. Także tak, tutaj od góry jest otwierany, także też fajna w sumie opcja, że tak się otwiera jak trochę torba na jedzenie, na piknik, ale w środku, znaczy na plecach, całe plecy mu się otwierają, wpina się, ma przegródkę na laptopa, tam mi zniknęła, a tutaj widać, tak, ma przegródkę na laptopa, można ją ze środka wyciągnąć, bo ona jest odpinana na rzepy, no i generalnie tu sobie nakładać jakieś inne rzeczy. No, myślę, że Marcinowi się spodoba, jeszcze mu nie pokazywałam, jak to wygląda. Tak, także myślę, że temat plecaków już mamy zakończony. Teraz przed nami jeszcze pakowanie, mówię, właśnie taka zbieranina tych wszystkich teraz rzeczy. Co wziąć, jak się spakować, szał, stres trochę i wiecie, no ekscytacja już teraz jest, że chce się wyjechać, nie wiem co spakować, chciałoby się jakieś inne rzeczy wziąć. No to myślę, że kwestię plecaków mamy już zamkniętą, zostaje się teraz tylko spakować w nasze normalne plecaki, te też podręczne, tylko te są małe podręczne właśnie na takie sprzęty i krótkie wycieczki, no a wiecie, ten 50-litrowe czekają na spakowanie. No mój co prawda już stoi tam właśnie na niego z poglądem, ale jest zdecydowanie za dużo tam ubrań. Ja chcę tym razem wziąć około 3-4, na pewno nie 5 kilo ubrań. Wiecie, no to jest jednak mało, ale myślę, że dam radę, żeby tego nie dźwigać i ewentualnie mieć możliwość czegoś do kupienia na miejscu, bo jest tyle rzeczy, które się chce mieć, a później niestety nie ma miejsca. Rozpakowałam teraz te organizery i jestem trochę pod wrażeniem, że one są takie dosyć spore. No można tutaj na pewno trochę włożyć. No jestem ciekawa, czy mi się to sprawdzi w tej podróży. Skoro to oglądacie, to już wiecie, że wyjechaliśmy w tą podróż i pewnie już jesteśmy w drodze na samolot, albo i może dalej, więc... Ale Marika tutaj chciała Wam jeszcze pokazać, co zabiera w swoją podróż. Jeszcze Wam nie powiemy gdzie, ale w ciepłe kraje.
Ja mam dosyć taki dylemat teraz, już zapomniałam jak to się pakować w sumie do ciepłych krajów lecimy, to możemy powiedzieć, więc nie pakuję za dużo tych zimnych rzeczy, jedynie to co będziemy jechali na blisko, a sobie już to widzieliście pewnie, więc tak, no tak po szybkości przelecimy teraz co ja tutaj zebrałam i to ląduje do walizki. Tym razem biorę sandały, nie wiem czy się sprawdzą, kilka par spodni, oczywiście obowiązkowo kolczyki świąteczne, jeszcze muszę do mnie dobrać jeszcze inne rzeczy. Tutaj stwierdziłam, że będę inaczej teraz nauczała, zmieniam taktykę trochę bardziej kolorystycznie, więc to też mi się przyda. No paszport oczywiście obowiązkowo, podstawka pod laptopa, jakiś tam mały ręcznik, coś tam do snorkowania i tak, no kosmetyczka, no zobaczymy. Póki co to jest to wszystko, zobaczymy też jak to się nam te sprawdzą rzeczy do pakowania. Mnie nie było w Warszawie, ale Marika kupiła mi też plecak, ale plecak taki pode mnie, bo ja lubię kwadratowe plecaki. No bo są takie szkolne plecaki, które jakby ograniczają miejsce po bokach. I one są dość okrągłe, ale ja lubię taki, bo mogę sobie włożyć drona, laptopa, także takie pakowne plecaki jak dla mnie najbardziej. Witajcie telewidzowie z kolejnego dnia. Wczoraj przygotowaliśmy ciuchy, ale za bardzo się też nie spakowaliśmy. Trochę się śpieszymy, bo mamy 10 minut do odjazdu pociągu. Startujemy z Warszawy Wschodniej, tak jak jechaliśmy w naszą podróż dookoła świata. Kto jest z nami od początku, to pamięta, że wyruszyliśmy właśnie stąd na Węgry pociągiem. Do Budapesztu. Tak, zbieramy się szybko, bo naprawdę mamy mało czasu. Naszą podróż zaczynamy od wyjazdu pociągiem do Krakowa Głównego i właśnie pociąg nadjeżdża. Marika zrobiła odprawę i zobaczcie, jak się nam ładnie trafiły dwa miejsca i to jeszcze przy oknie. Ale będzie mało widać też z drugiej strony, pokaż Marika, bo jest na skrzydle. Ale super, że razem. Że razem. Przy oknie. Po około 4 godzinach dojechaliśmy już do Krakowa Głównego i powiemy Wam, jest taka fajna opcja, jak kupujecie bilety, to kupujcie przynajmniej tydzień przed i wtedy ta opcja sama Wam skoczy w systemie z bliskimi taniej i wtedy... Jak się jedzie co najmniej we dwójkę, co najmniej dwie osoby. O wiele taniej. Tak, normalny bilet kosztował 70 zł do Krakowa z Warszawy, a my zapłaciliśmy niecałe 100 zł. 98 zł, tak, więc warto korzystać. Dzisiaj zjedliśmy tylko późne śniadanie i musimy jeszcze coś zjeść w tym Krakowie, więc bierzemy po kebabie, ale bierzemy na wynos Marii i idziemy do Starego Miasta. O nie, ja siadam w spokoju. Nasze kebaby, jak się dobrze przyjrzycie, to już się zawijają, lądują na grilla i zaraz będziemy zajadać. A ja poprosiłam o dodatkową porcję czosnku jeszcze. Tak, bo już jak wyjedziemy z Polski, to idziemy na dietę. Teraz jeszcze można. Tak się prezentuje mój kebab, bardziej to wygląda jak śledź w śmietanie w środku. Marika też odbiera, ale ten sos dobry, O, jaki bardzo pyszny. dobry. Przyszliśmy na Stare Miasto, bo jeszcze przed wylotem umówiliśmy się z kilkoma naszymi telewidzami na spotkanie. Mamy 2 godziny, więc idziemy, posiedzimy sobie przy jakimś piwie. Jesteśmy już po spotkaniu, fajnie było, pozdrawiamy Was, jak oglądacie ten odcinek. Super było, opuszczamy już, dowiedzieliśmy się, że to nie jest Stare Miasto dla lokalnych, tylko to się nazywa Rynek. Rynek. Jak mówicie Stare Miasto w Krakowie, to oni już wiedzą, że nie jesteście z Krakowa. I nie dworzec centralny, tylko Dworzec Główny. główny. Także mówcie Rynek. I na pole. Idziemy na pole. Idziemy na pole teraz. Na drogę bierzemy jeszcze sobie przekąski. Tutaj mamy kabanosy, paluszki, oczywiście zupki. Powrót do Tajlandii, nasze smaki. Zobaczcie, tom yum shrimp. Wyszliśmy już z rynku, jedziemy 20. Jak będziecie chcieli jechać na lotnisko z rynku, no to 20 Was jedzie z przesiadką, musicie to sobie sprawdzić. Mamy już też bilety, kupiliśmy za 60 zł, 60-minutowe bilety, takimi dojedziemy. Za 6 zł. Za 6 zł, Matko Boska. A pociągowe są za 17 zł na ten moment. Może trochę wygodniejsza opcja, jednak tutaj szybsza też. Siedzicie wygodnie, a tym musimy zmienić jeszcze na autobus później. Wysiadamy już z tramwaju. Nie, to nie Marika w tych kręconych włosach. Tu jest Maria, tak. Idziemy się teraz przesiąść i mamy jakieś 20 minut jeszcze. Tak, na kolejną przesiadkę, także na spokojnie dzisiaj. Nic nie widać. Idziemy
Imprezka tam, chłopaki imprezują, przeklinają, śpiewają. Ktoś uciekł, bo tak wiecie co, no jakbym tu sama była, to chyba bym też uciekła stąd, bo podbiegli i tak wygląda jak bandziorów. Chłopaki po 20 lat wypili po 2 piwa i tutaj teraz tam sobie szumią, a my przez Błonie musimy przejść i tam jest nasz, tam właśnie gdzie te światełka jest nasz przystanek, więc idziemy, no w sumie przez środek. Jesteśmy już na przystanku, a co się okazało, że tutaj w okolicach Błoni jest stadion Krakowi. Tutaj widać napis Krakowia. No nie wygląda to jak stadion po ciemku, wygląda jak jakiś pasaż, budynek. No i mamy jeszcze z 15 minut do autobusu. Zjemy jeszcze po kabanosie. Mamy lot około 6 godzin, a przeoszczędziliśmy trochę pieniędzy i nie wykupiliśmy sobie jedzenia na pokładzie. Więc musimy podgonić trochę takimi rzeczami. Podjechał autobus numer 300, widzicie znaczek samolotu, to znaczy, że nasz. Siadamy, tylko minuta opóźnienia i jedziemy na lotnisko. Jesteśmy już na lotnisku w Krakowie. Marika sprawdziła, 12 stopni jest. Tutaj ale wyświetla. tak, jest, wyświetla się, jest tutaj 12 stopni. Przyjechaliśmy autobusem, za który zapłaciliśmy tutaj 6 zł za osobę, czyli 12 zł, a jak sprawdzaliśmy Bolta, ile z centrum na lotnisko, no to pokazało nam 41 zł. Więc jak ktoś chce oszczędzić, no to wybierzcie transport taki jak my. Tak, jest jeszcze przecież trzecia opcja, o której mówiliśmy, pociągiem i wtedy też za osobę 17 zł. No to za tyle my we dwoje przyjechaliśmy, jeszcze piątaka zostało na... No już nie powiemy na co. Przepakowujemy jeszcze nasze plecaki, ale zobaczcie, jaka jest tutaj fajna informacja. Pokazuje, jaki jest ruch na kontroli bezpieczeństwa, czyli tam, gdzie sprawdzają plecaki, was sprawdzają, czyli jak jest jedno ciało, to znaczy, że jest mały ruch. No, zresztą jest teraz godzina prawie, że 22, no to nie ma co się dziwić. A co tam, Maria, jeszcze chowasz? Chleb. Jak widzicie, nie ma kolejki, żeby oddać plecaki, bo mamy nadawane torby i zapłaciliśmy za to 7 euro, czyli 28 zł. Bardzo tanio. Mój plecak już na wadze, zobaczcie, niecałe 9 kg tylko. No, teraz zobaczymy, ile Mariki. 14. A myślałem, że więcej. Myślałem, że będzie ponad 20. Nie. Przed odprawą bezpieczeństwa można jeszcze skorzystać z takich atrakcji jak bilard, ping-pong i zobaczcie, nawet jakie są szachy takie dla dorosłych. Można sobie pograć. Tutaj jest jakieś jedzenie, ale już jest za późno, żeby cokolwiek zamawiać. Nie wypiliśmy całej wody, ale to nic. Tutaj wyopróżnimy ją tylko i po kontroli bezpieczeństwa napełnimy ją z powrotem. To też jest dobra opcja, że można sobie nalać, bo nie na wszystkich lotniskach jest woda dostępna. Odprawę przeszliśmy bez większych problemów. Maryka jeszcze się pakuje. No i tutaj jest też salonik na tym lotnisku, ale pech jest taki, że do 22 jest tylko otwarty, ale my też pójdziemy sprawdzić, bo godziny mogą się też różnić, więc my go poszukamy i pójdziemy to sprawdzić. Od razu przy kontroli bezpieczeństwa można sobie nalać wodę do butelki. No i właśnie ja to zrobię. Pani sprzątaczka nam powiedziała, że otwarty, ale coś nam się nie chce wierzyć. O, bo było wszędzie napisane, że do 22. Jest otwarty? O, proszę. Miłe zaskoczenie. I to nam się podoba. Właśnie nam pan powiedział, że jeszcze nie ma zrobionego uaktualnienia godzin, bo no, jak może te Air Arabia lata dopiero od niedawna, więc tutaj nawet nie wprowadzili tych... Nie ma nic. Aha. Nie wiem, gdzie to trzeba iść. Na dół pewnie. Możliwe, że na dół. No proszę bardzo, w Krakowie takie saloniki dwupoziomowe. Tak, na to wygląda. Idziemy na dół. Tutaj jakieś komputery były, można było sobie posiedzieć, a my idziemy tam na sofę. Czyli salonik otwarty dłużej, ale jak widzicie, na ciepło nic nie ma. Tu jest jakiś chleb tylko i płatki. Tam też nic nie ma? Jest to najważniejsze. Sałata. Smalec i ogórki. O, no to nam chleba nie ma. pasuje. Jest tam chleb. Gdzie? Tak? Tam jest chleb, tak. No to dobra. Jesteśmy w domu. Też jest jakiś barek z alkoholami, więc zobaczcie, jest whisky, to jest jakieś whisky, tu jest jakiś rum, gin, żubrówka, tutaj są wina. O, zaraz coś sobie jeszcze polejemy szybko. Taką ucztę sobie zrobiliśmy. Jest chleb, są kabanosy, jest smalec, jakieś warzywa, także smacznego, Marii. Zajadamy się, bo tam już jest niby, że wpuszczają, ale myślę, że to jeszcze chwila. Jak już wiecie, nie mamy jedzenia na pokładzie, więc zrobiliśmy sobie kanapki ze smalcem, z ogórkiem. O, Marii jeszcze dojada. Tutaj ja zrobiłem sobie z kiełbasą i serem. Już więcej nic nie ma na ciepło, więc tutaj ten salonik ładny, bardzo ładny, ładnie to wygląda. Dużo alkoholu, dużo picia, dużo jedzenia. W sumie też by było, jakby było ciepłe. Polskiego. I herbatka. Mam herbatę z goździkami i z cynamonem. No hit. Także tak, pakujemy się i zbieramy się zaraz. Zasiedzieliśmy się, teraz biegniemy. Co tam, kolka? Wpuszczaj, a nie, odprawa jeszcze. Jeszcze paszporty. Jak widzicie, nikogo już nie ma. Wchodzimy jako ostatni. To taka nasza tajemnica. Jak my to robimy, tak. Wchodzimy jako ostatni, ale też patrzymy, bo już jak nikogo nie ma, jeśli jest wolna trójeczka, to od razu się tam blokujemy. Tak, to jest nasza akcja. Więc mamy, jak robiliśmy odprawę, nie było obok nas nikogo, więc
Jeśli ktoś będzie siedział, będziemy szukać trójeczek, bo jak my wchodzimy ostatni, to pamiętacie wtedy, że nikt za wami nie wsiada. I wtedy można właśnie sobie wybrać. A co jeszcze jest ciekawe, że w tej Air Arabia, jak przy odprawie, mogłam bezpłatnie zmienić miejsca. I zmieniłam na takie, że powinien obok nas nikt nie siedzieć, no ale nie wiadomo, ile ludzi jeszcze robiło po nas odprawy. Także tu jest dobrze. Miejmy nadzieję, że będziemy te mieli miejsca sami, a jeśli nie, no to mam nadzieję, że jakąś trójeczkę wyhaczymy. Jesteśmy już w korytarzu do samolotu. Jak widzicie, tutaj już za wiele osób nie ma. Ostatnie osoby tam siadają. My idziemy szukać naszych miejsc. Jesteśmy już w samolocie. Zaraz sprawdzimy, czy Air Arabia jest przesądna i nie ma 13 siedzenia, a raczej rzędu. Jednak jest. Ktoś tu chce sobie z nami zdjęcie zrobić. Po ponad 5 godzinach dotarliśmy na obcą ziemię. Tak wyglądała nasza maszyna. Tam leciliśmy. Jedziemy teraz już do środka. Jest gorąco, 28 stopni. 7 rano. Mamy 18 godzin na przesiadkę, ale to nie przeszkadzało, żeby wejść do saloniku i bierzemy się za jedzenie, bo jesteśmy głodni. Ja się zajadam jakimiś indyjskimi przysmakami. Zobaczcie, w jakim fajnym miejscu jest zrobiony ten salonik. O, właśnie tam samolot wylądował. Płytę lotniska widać całą. Jak przylecieliśmy, to były dania śniadaniowe, a teraz przynieśli dania obiadowe. Zobaczcie, tutaj jest jakiś sosik z mięsem, ziemniaki. Tutaj jakiś sos śmietanowy. Widać, szybko się wszystko kończy. Tam jest ryż z warzywami jakiś. O, proszę bardzo. Tu jest makaron oczywiście. Przepraszam, kolego. A tutaj jest panir, czyli ser. Zobaczcie, pięknie z ryżem. Ja już sobie nakładam. Jak widzicie, my już przebrani w wyjściowe stroje. Tutaj Mariczka spódnica, no bo wiadomo, jesteśmy w Emiratach, więc kolana muszą być zakryte, powiedzmy. Ja w koszuli, idziemy już na miasto. Zasiedzieliśmy się trochę w tym saloniku, ale myślę, że tak nam te 7 godzin wystarczy w Dubaju. W ogóle stąd wyjechać z tego lotniska, bo nie jesteśmy w Dubaju, jesteśmy w Sharjah. Tak, i stąd dojechać do Dubaju to jest jakieś 1,5 godziny, także zbieramy się. Widzicie, jakie sokoły tutaj kolega niesie? Pewnie to te, co latają, żeby ganiać małe ptaki. Dorwaliśmy tego pana z sokołami jeszcze po przejściu odprawy celnej. Tak sobie siedzą, jednego ma jeszcze na ręku, więc 5 tutaj pracuje. My wyszliśmy już na zewnątrz, jest 36 stopni. Chcieliśmy się z wami stąd pożegnać, dziękujemy za oglądanie i my lecimy w miasto. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Kompletnie nam wyleciało z głowy, że zaczynamy właśnie nową podróż i zapraszamy Was na serię, także zostańcie z nami, nigdzie się nie wybieramy, lecimy dalej z nowymi odcinkami. A my jedziemy zwiedzać Dubaj i zapraszamy już Was na następny odcinek właśnie z Dubaju.